wycierajcie swoich mord radzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Niszczyliście go, zamordowaliście, jesteście kanaliami. Ten najgorszy sort właśnie w tej chwili jest niesłychanie aktywny, bo czuje się zagrożony. Bo cała Polska na kolana i do przodu. Cześć, witam Was serdecznie, proszę Państwa, nieoficjalnie żartuję. Moi drodzy, przepraszam, wczoraj nie nagrałem nic, ale bardzo późno wróciłem, byłem tak wypompowany, mówię, no nie będę na siłę robił, nie ma szans, nie ma sensu, ale dzisiaj moi drodzy, będzie o wyjątkowej kanali i widzicie tutaj to zdjęcie, to takie nawiązanie, bo się zaczyna mój długo wyczekiwany serial, zresztą na podstawie kultowego filmu Obcy na Disneyu, Obcy Ziemia, serial się zaczyna, uwielbiam Obcego, także dzisiaj będzie oglądane, pewnie jutro będę niewyspany, ale nie o tym, choć też o wyjątkowym gadzie. O gadzie, który jest bardziej chyba wyrachowany i bezwzględny niż ten filmowy Obcy. A dlaczego? Bo ten filmowy Obcy swój gatunek chroni, o swój gatunek walczy. Ten nasz Obcy niszczy swój własny gatunek. Mówię o Kaczyńskim. Z pewnością słyszeliście, jak Kaczyński powiedział o Polakach, że są śmiećmi. Żadna kanalia tak o Polakach nie mówiła, poza Stalinem i Hitlerem. Nie wiem, czy się tutaj hamować, czy po prostu mówić językiem pisowców, mówić językiem Kaczyńskiego. I wydaje mi się, że ciężko mi będzie się w dzisiejszym materiale hamować, uważać na język i podejrzewam, że dzisiaj będzie dość ostry język, ale to jest język, którym posługuje się Kaczyński, którym posługują się pisowcy, więc z pewnością do nich dotrze, a Was, moi drodzy, no przepraszam za dzisiejszy mój język i moje wyrażenia, ale po prostu będę mówił wprost. I powiem Wam, że jak widzę Kaczyńskiego, jak szykowałem nawet ten materiał, zbierałem materiał, to widząc Kaczyńskiego, przychodzi mi na myśl, że po prostu jest to takie antypolskie zwyrodnienie. Jest to człowiek, który jest przysiąknięty jadem do własnych rodaków. Tak mówiłem, Kaczyński o ludziach, o rodakach. Śmiecie, które tam stoją, to są dosłowne jego słowa. Powiem Wam, że już dawno myślałem, że Kaczyński dotknął dna, ale znowu się myliłem. On zaczął pukać od spodu. Bo Kaczyński ma słownik. To przypomnę dla tych, którzy mają słabą lub wybiórczą pamięć, czyli pisowcy. Jarosława słownik. Chamska hołota, zdradzieckie mordy, jesteście kanaliami, śmiecie tu stoją. Jest jeszcze jeden, który stwierdził, że Polacy to bydło. Co niektórzy próbują tego oszczańca siewce łupieżu tłumaczyć, że Kaczyński może, nie wiem, oszalał, bo stracił w katastrofie brata. Noż kurwa mać, przepraszam. Nowacka nie oszalała, choć w tej samej katastrofie straciła matkę. Tysiące ludzi każdego roku w wypadkach bliskich tracą bliskich, a tylko jarość specjalnej troski. No, jest to po prostu pretekst do
takiego publicznego manifestowania tego szaleństwa tego szaleńca, że tak się wyrażę, do usprawiedliwienia jego chamstwa, jego prostactwa. Zresztą przez 8 lat, no już przez 8 lat rządów tego dziada, wyzywano nas od kanali, zdrajców, agentów w telewizji publicznej utrzymywanej z naszych podatków. Trwał nieustający festiwal nienawiści skierowanej w stronę opozycji i jej zwolenników. Teraz oburzenie, jak młodzież zaśpiewa, jebać PiS. No, nie wiem, czy to jest po prostu hipokryzja. Często to będę powtarzał, bo powiem wam, że oburzyło mnie to i pewnie nie tylko mnie. No, Kaczyński nazwał przeciwników PiS śmieciami. Ten podły gad, bo inaczej go nazwać nie można, znowu usiłuje pozbawić ludzi godności i człowieczeństwa. Więc ja dzisiaj będę mówił językiem Kaczyńskiego. Skoro on może obrażać miliony Polaków, uważam, że mam pełne prawo potraktować go z pełną wzajemnością. I powiem tak, tę metodę, co Kaczyński stosuje, czyli dehumanizuje osoby, które nie są ślepo w niego zapatrzone, stosowali też naziści wobec Żydów, nazywając ich wszy, szczury, komuniści wobec białych, czyli pasożyty, mordercy. Przy pomocy właśnie takiego języka ta kanalia do złudzenia przypominająca człowieka skłóciła cały naród. Przecież większość z nas doskonale pamięta, kto bił po twarzy za okrzyk konstytucja, kto wrzeszczał komuniści i złodzieje, pogardzał niepełnosprawnymi, wyzywał Polaków od bydła, wyzywał od mord zdradzieckich, kto pokazał chorym onkologicznie faka. To jest prawdziwy obraz Kaczyńskiego i tej jego całej żałosnej świty. I ktoś może powie, że go obrażam, bo czy można nazwać Kaczyńskiego śmieciem? Czy tylko jemu wolno nazywać innych w ten sposób? Czy media za każdym razem, gdy oskarża kogoś o związki, na przykład z SB, nie powinni przypominać Kaczyńskiemu, że pił wódkę z oficerem KGB, że przekazywał mu informacje, że sam dwukrotnie zaproponował oficerowi Służby Bezpieczeństwa nieformalną współpracę. O tym, że środowisko PiS jest przeżarte ludźmi z byłych służb PRL i ich konfidentami, a także Kościoła, nie wspominając. I pisowcy mają się za takich wielkich patriotów. Zresztą już nieraz mówiłem, że pisowcy uwielbiają sobie swoje fałszywe mordy wycierać patriotyzmem. Ale czy oni wiedzą, co to jest patriotyzm? Pan jest hamem. Te śmiecie, które tu stoją, nie wycierajcie swoich mord radzieckich nazwisk. Tego najgorszego sortu Polaków. No i ten najgorszy sort właśnie w tej chwili jest niesłychanie aktywny. Ja z hamami nie rozmawiam, pan jest hamem. Panie prezesie. I te śmiecie, które tu stoją, nie mówię tu oczywiście o tych, którzy nas wspierają. Okej, tak powiedziałem, gryźć się w język nie mam zamiaru dzisiaj. No i muszę przyznać, że macie wodza prawacy, pierwszy sort, górna półka, jak to się Kaczyński nazywał. Dla mnie ten niewyrośnięty mizogon stwierdził, że w sumie 70 obywateli w Polsce to śmieci, niżej upaść się nie da. I skoro Kaczyński wobec Polaków stosuje taki język, ja dzisiaj zastosuję taki język wobec Kaczyńskiego.
No jak to mówi stare polskie dobre przysłowie, każdy kij ma dwa końce i to, czym walczysz, od tego giniesz. Kaczyński. Dla mnie, no przepraszam za wyrażenie, ale takie mam odczucie i Kaczyński jest najohydniejszym ścierwem. Bo jak powiedziałem, o Polakach w ten sposób wyrażali się tylko komuniści, Hitler i Stalin. Teraz Kaczyński. W historii, to jest takie ścierwo najgorsze w historii, nie wiem, mojego pokolenia. Nawet Gomułka czy Jaruzelski mieli w sobie nieco przyzwoitości. W przeciwieństwie do tego czegoś o nazwie Kaczyński. Tchórzliwego ksenofoba, psychopaty, mściwego gnoma, miłującego wyłącznie uczyć nienawiści i plucia jadem do innych. Ten śmieć, skoro ja jestem śmieciem, on dla mnie jest śmieciem. Nie będę tu się gryzł w język. Ten śmieć ma czelność nazywać mnie, obywatela tego kraju, od urodzenia, z pokolenia od X pokoleń Polaka. Śmie mnie nazywać śmieciem, elementem animalnym, zdradziecką mordą, gorszym sortem, ukrytą opcją niemiecką. Nie wiem, co jeszcze wymyśli. Może, nie wiem, mściwy padalcu, bolszewicki wychowanku, kryptokomuchu, narodowy darmozjadzie. Mówię o tobie, Kaczyński. Społeczny pasożycie, bo uczciwie nie przepracowałeś nawet jednego dnia. Bo całe swoje marne, wredne życie jesteś na utrzymaniu nas, polskich podatników. Uczciwie nie zarobiłeś ani jednego grosza w naszej ojczyźnie. Pamiętaj, że protestujący na tych twoich miesiączkach, tak zwanych miesięcznicach, czy innych manifestacjach, to także i ja. Fizycznie nie mogę być tam, ale sercem i rozumem jestem z nimi zawsze. Wytypowałeś swojego kolejnego cyborga, marną marionetkę Batyra, przy akceptacji polskiej ciemnoty narodowej, aby pomagał tobie w dalszym rujnowaniu naszej ojczyzny. Ale pamiętaj, i Batyr też ma wiele za uszami. I mam szczerą nadzieję i wierzę w to, że gdy wreszcie prokuratora ministra Żurka udowodni, że wybory wygrał Trzaskowski, nawet Batyr nie będzie w stanie tobie pomóc. Gdy staniesz przed niezależnym sądem i w pierdlu spędzisz ostatnie lata swojego marnego, przepełnionego jadem i nienawiścią do rodaków życia. A nazbierało się tego trochę za przywództwo nad zorganizowaną bandą PiS, bandą złodziei, malwersantów, niszczycieli konstytucyjnego porządku prawnego, z którym będziesz dzielił więzienne prycze. Za utrzymanie i eskalację w naszej ojczyźnie przez ostatnich 10 lat pełzającego zamachu stanu. Za zdradę stanu państwa, niszcząc dotychczasowy demokratyczny dorobek Polski. Oraz niezbędne dla naszego rozwoju wartości i relacje z Unią Europejską. Za bandyckie dążenia do zmiany ustroju politycznego na demokratyczny, z demokratycznego na dyktatorski, na wzór reżimów Białorusi, Rosji czy Korei Południowej. I tym podobne. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Dzisiejsze opowieści o jakichś straszliwych pałowaniach tych demonstracji, przecież bez przerwy się odbywały demonstracje przeciw nam te kodowskiej. Kto je pałował? Policja je ochraniała. Dla mnie osobiście Kaczyński to podżegacz, dehumanizator, łgarz, manipulant, homofob, rasista, egocentryk, psychopata, bandyta z krwi i kości. Szkodnik, po prostu szkodnik dla naszego kraju. I jestem za tym, żeby zabrać temu potworowi immunitet i
postawić go pod sąd. Już lata temu za te bandyckie zachowania powinna ta kreatura gnić w więzieniu. Pamiętajcie, moi drodzy, że zdaniem kancelarii prezydenta Dudy jeszcze wtedy nie jesteśmy śmieciami, jesteśmy bydłem. Ta pijaczka Gosiewska na Kacu Gigancie nazwała tak nas, Polaków, kilka lat temu. Może przypomnę. Ale wie na pan co, panie Krakowskim redaktorze, wystąpili z białymi kwiatami, z jakimiś flagami i Wie pan co? słychać było, przynajmniej przez telewizję, Było, okrzyki, słychać było. ale ciężko było zrozumieć, co krzyczą. No bo to pokazuje, że ich jest rzeczywiście garstka i nie oni są problemem. Problemem są politycy i dziennikarze, czy pseudodziennikarze, którzy popierają to bydło, przepraszam bardzo, to swołocz, która w ten sposób się zachowuje. Zresztą tak nazywa też obecny członek, co za chwilę wam puszczę, też nazywa bydłem Polaków. Znaczy, no to jest pisowski język. Ale wracając do tego pokurcza siewcy łupieżu, naczelny naszczalnik, posłuchaj mnie, lumpie polityczny. Ja mam dość twoich wrzasków, poniżania. Kim ty jesteś, by obrażać Polaków? Powiem ci jedno. Pamiętasz powiedzenie stare, oklepane, ale jakże pasuje tutaj. Kto się przezywa, tak się nazywa. No to posłuży to wszystko jako mój taki komentarz. A teraz do rzeczy. Za takie zachowanie i awanturnictwo uliczne policja powinna od razu zakuć cię w kajdanki na 48 i na dołek. Polityk to nie jest święta krowa. On uważa się za świętą krowę, bo ma immunitet. I tu powiem, immunitety zniósłbym praktycznie od razu. Jeśli polityk żyje uczciwie i praworządnie, wtedy nie musi się chować za immunitetem. Immunitet wyzwala najgorsze zachowania. Ja nie mam immunitetu, jak widzicie, pokazuję i mówię to, co myślę. Nie potrzebuję immunitetu, by wyrazić swoją opinię. Bo nie ma nic gorszego niż czucie się bezkarnym, tak jak ten osobnik. Właśnie wtedy dochodzi do tego, że można bezkarnie obrażać ludzi, a polityk nie hamuje się w obrażaniu. Ale jak się jego zaczyna obrażać, to zaczyna się oburzać i, nie wiem, straszyć konsekwencjami. Podobno wobec prawa wszyscy są równi, więc jeśli mnie ten zaszczalnik zaskarży, niech mnie zaskarża, ja mam takie samo prawo jak on. Mam to w dupie. Skoro on mnie obraża i 70% porządnych Polaków, to uważam, że ja i każdy, który czuje się obrażony, ma takie samo prawo obrażać tego zawistnego dziada. Ja mam dość wrzeszczącego i terroryzującego obywateli po prostu dziada. Ja żądam, by w takim przypadku patrol wyprowadził delikwenta w kajdankach za awanturnictwo i za czynną napaść słowną na obywateli oraz groźby karalne. Dość bycia ponad prawem, zatem, drodzy politycy, czekamy na ustawę znoszącą immunitet, dzięki któremu bezkarnie obrażacie ludzi, kradniecie, unikacie kary. Przecież uczciwi nie mają się czego bać. Immunitet nie jest potrzebny przyzwoitemu człowiekowi. Czy się tutaj ze mną zgodzicie? Ale propos bydła. Ta pijaczka Gosiewska nazwała lata temu Polaków bydłem. I myślicie, że coś się u nich zmieniło? Nic z tego. Macie wypowiedź świeżutką, jeszcze pachnie nowością.
Ja nie użyję słowa śmieci, ja użyję słowa bydło. Uważam, że ci ludzie, to co oni tam robią, miesiąc w miesiąc, brak szacunku dla ofiar, brak szacunku dla śmierci, dla katastrofy, w której zginęli ludzie z różnych środowisk politycznych, to jest bydło. Takie jest moje określenie tych ludzi. Te śmiecie, które tu stoją, Bydło. śmiecie. Bydło. Jak wszyscy doskonale wiemy, Kaczyński od lat nie szczędził Polakom gorzkich i obraźliwych słów. W zeszłą niedzielę nazwał nas śmiećmi. Wcześniej wyzywał od głupiego ludu, a nawet mówił o zniszczeniu tych, którzy nie zgadzają się z jego wizją Polski. To nie jest polityk, który łączy naród. To ktoś, kto na każdym kroku dzieli społeczeństwo, buduje swoją władzę na pogardzie wobec własnych obywateli. Taki styl prowadzenia polityki prowadzi do społecznego po prostu rozbicia i gniewu. Kaczyński nie szanuje ludzi, których powinien reprezentować, a jego wypowiedzi pokazują, że traktuje ich jak wrogów, a nie jak partnerów. I tutaj, nie wiem, pamiętajcie, kto was obraża, kto was dzieli, kto odpowiada za tę trującą atmosferę. To nie jest przypadek. To jest po prostu według mnie taka świadoma taktyka polityczna. Ja nie wiem, jakie śmieci trzeba mieć w głowie i w sercu, żeby innych ludzi wyzywać od śmieci, ale to już nie jest mój problem. To jest jakiś mentalny problem prezesa Kaczyńskiego. Obserwuję tylko z narastającym niesmakiem, bo już na oburzenie już nie ma miejsca, szczerze powiedziawszy, już się to wyczerpuje tylko z takim niesmakiem. Inteligent Żoliborza lubił nazywać swoich oponentów gorszym sortem, elementem animalnym. Śmieci pojawiły się chyba po raz pierwszy w jego ustach i pokazują na bardzo taką niepokojącą i paskudną ewolucję, ale ten typ tak ma. Moi drodzy, teraz chciałbym wam też coś pokazać, co znalazłem. Wyobraźcie sobie, że Anna Kontener-Zalewska nie pomyślała, że godząc się na udział w programie, a prowadzącym będzie Rafał Wojda, zostanie tak oklepana, tak przeorana na wszystkie strony, po prostu masakra. Ten wywiad, ten program przejdzie do annałów dziennikarstwa. No i obłudy pisowskich kłamców i złodziei. No bo Kaczafi wysłał Zalewską Kontener do TVN24, żeby poszczekała, nakłamała, jednak ani nikt Anny nie uprzedził, tak wspomniałem, że prowadzącym program Tak jest będzie Rafał Wojda. I Anna wpadła pod pług pana redaktora, aż normalnie iskry szły. Bezlitosny, znakomicie przygotowany, rozjechał ten tępy przekaz, nie wrzucając nawet drugiego biegu. I to jako tak, nie wiem, taką małą poprawę nastroju, humoru, chcę wam właśnie teraz to pokazać. Warto obejrzeć, bo nie zdarza się to codziennie. Zobaczcie. Chciałem pani zadać kolejne pytanie słownikowe, jeżeli pani pozwoli. Czy wie pani, czym jest dehumanizacja? Dehumanizacja, to ja pani powiem od razu, żebyśmy byli po tej samej stronie. Dehumanizacja polega na negowaniu człowieczeństwa drugiej strony, postrzeganiu jej jako zwierzęcia, przedmiotu właśnie lub istoty pozbawionej cech ludzkich. Dehumanizacja może prowadzić do usprawiedliwienia agresji i przemocy wobec grupy lub jednostki poprzez wyłączenie jej spod obowiązujących norm prawnych. Nazywanie obywateli śmieciami jest niczym innym jak ich dehumanizacją. Pani się z tym zgodzi, czy też nie? Panie redaktorze, dehumanizacja to rzeczywiście bardzo trafne słowo, dlatego co Koalicja Obywatelska robiła i robi cały czas, między innymi z Prawem i Sprawiedliwością. Od Pani poseł, przez odnosimy się do konkretnych... Każde zdanie, mam pani przypomnieć elementy animalne? Mam pani przypomnieć kanalie mordy zdradzieckie? Donalda Naprawdę? Tuska są właśnie dehumanizujące.
przewodniczące. Nie przypominam sobie, żeby Donald Tusk z mównicy sejmowej krzyczał o elemencie animalnym, albo mordach zdradzieckich, albo kanali. Zaczęło się od moherowych beretów. Dobrze, dehumanizację mamy przerobioną. Widzę, że nie jest pani w stanie tego przełknąć, a ja pani powiem tylko tak, jako politykowi, jako osobie, która nie zawsze przeciwko temu protestuję, bo przypominam, no, ale nie protestuje. Dehumanizacja ale protestuje pani przeciwko słowom Jarosława Kaczyńskiego? W stronę Prawa i Sprawiedliwości. Protestuje pani przeciwko takim słowom i określeniom obywateli przez Jarosława Kaczyńskiego? Protestuję przeciwko bandyterce politycznej, która odbywa się każdego 10 przy pomniku, gdzie grupa posłów... Czyli nie protestuje pani przeciwko tym słowom. Jest mi bardzo przykro, między innymi dlatego, pani poseł, że dehumanizacja jest poważnym problemem społecznym, który może prowadzić do poważnych konsekwencji dla grupy i jednostki. Dla jednostki także, bo wy jako politycy, tu mówię także do pani posłanki Leo, macie obowiązek, za to wam płacimy jako obywatele, w podatkach, z których jest wypłacana wasza poselska dieta, by reprezentować każdą jednostkę. Także to... Panie redaktorze, to jedno zdanie. No, od dehumanizacji zaczynały się największe zbrodnie ludzkości, jakie znamy. Zaczyna się od słowa, zaczyna się od obrażania grupy społecznej, zaczyna się od narracji, że pewna grupa się nie nadaje i w zasadzie lepiej właśnie, żeby jej nie było, bo są czymś nieprzydatnym, a za takimi słowami potem idą realne czyny. I tak to się zaczyna. I jeśli pani daje na to jako polityk przyzwolenie, no to naprawdę już gorzej być nie może. Proszę wziąć sobie do serca, pani I to poseł, mówi lider dużego ugrupowania. Porozmawiać nie jest w stanie tego skrytykować. Ze swoimi to jest zadziwiające. Proponuję nawet warsztaty Ja nie na ten słyszałam, temat, żeby państwo lider jakiejkolwiek nienawiści. partii z koalicji 15 października używał takich słów w stosunku do obywateli. Dobrze, to ja teraz systematycznie i systemowo. Systemowo, a propos systemów. Bardzo dobrze, chociaż mamy strasznie mało czasu, a wątków całe mnóstwo w tej sprawie, ale zawsze chciałem o tym porozmawiać z panią posłanką Zalewską, o tym postępowaniu. Proszę mnie zaprosić na spotkanie 1 na 1, będziemy mieć więcej czasu. Myślę, że to będzie tylko takie preludium i aperitif do takiego naszego spotkania, pani poseł. Chociaż nie wiem, czy faktycznie będzie pani chciała do niego wrócić, bo cały czas sobie tak przyglądam, co się dzieje ze sprawą wykorzystywania środków z Dolnośląskiego Okręgowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Pani już złożyła wszystkie wyjaśnienia w prokuraturze, czy nie? Panie redaktorze, no to jest między innymi fake, który ciągnie się za mną od 2017 roku. Ja z aferami nie mam nic wspólnego, a ci, którzy dokonali czynów niegodnych, są już osądzeni. Tak, więc tylko że akurat nie w tej sprawie. Żeby dokładnie w tej sprawie, poseł, chciałabym więc, kto został osądzony, proszę mi powiedzieć. Nie powtarzał. Nie, proszę mi powiedzieć, kto został osądzony. No kilka osób, ja nie śledzę tego na bieżąco. Ale nie w związku z tym, że mówię o związkach pani z tą aferą? Nie, no ja nie mam żadnych związków, panie redaktorze, i pan powtarza fake. Pani poseł, bardzo panią przepraszam, ale teraz muszę poświęcić całą swoją uwagę pani posłance Zalewskiej. Proszę mi wybaczyć, proszę się przysłuchiwać z uwagą. Ja myślę, że jakbyście państwo się umówili na wywiad 1 na 1, to by był taki wywiad rzeka. Pani posłanka sama by sobie zadawała pytania i sama by sobie na nie odpowiadała, bo to potrafi najlepiej. No tak. Kojarzy pani kogoś takiego jak Łukasz Apoenis? To był mój pracownik. Tak jest. I pani uczeń także, później asystent, później wiele uczeń rzeczy. Nie. No, tak mówił. No to może nie. No a właśnie, kojarzy pani Bartłomieja Eutę? Nie mogę niestety użyć pełnych. Nie kojarzy pani. A to jest dziwne o tyle, że zeznał ten człowiek w prokuraturze. Tak. Była taka sytuacja, że Jerzy G. polecił mi przelać na fundusz wyborczy Anny Zalewskiej kwotę 7 000 złotych. Dokładnie teraz nie pamiętam, ale wydaje mi się, że zrobiłem to w 2 przelewach. Pieniądze pobrałem z konta firmy, wpłaciłem na swój rachunek specjalnie do tego założony w Idea Banku, potem wykonałem przelewy. Instrukcje na jakie konto, pod jakim tytułem i te przelewy poszły, o czym poinformowałem Jerzego G. Co ciekawe, te informacje wszystkie potwierdziło Krajowe Biuro Wyborcze, kiedy prokuratura zapytała, czy takie przelewy się
tam znalazły? Znalazły się, to już mogę pani powiedzieć. Dodatkowo znalazł się tam również przelew od Jerzego G., który, jak pani mówiła na naszej antenie w 2019 roku, nie był wcale pani współpracownikiem, tylko znajomym z pracy. Czy tak? Ani znajomym z pracy, ani współpracownikiem. To był radny z mojego okręgu i w związku z tym był też członkiem zarządu okręgu, kiedy sprawa ujrzała nie tylko światło dzienne, ale Prawo i Sprawiedliwość, w tym ja wtedy jako prezes okręgu się o tym dowiedzieliśmy. W ciągu jednego dnia został wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości i wszystkie jego możliwości i kariera właściwie zostały zamknięte. Dobrze, to ja pani tylko, wiem, to jak tylko pani coś powiem. Faktycznie jest tak, że to musi być spotkanie na jeden, absolutnie nic wspólnego. Dobrze, to niech to będzie puenta naszego dzisiejszego spotkania. To ciekawe, nie wiem, jeszcze raz? Nie słyszałam. Mówię, że to będzie doskonała puenta naszego dzisiejszego spotkania, bo tak żebyśmy nie szerzyli, nieprawdy. Nie, no każda osoba, o której słyszymy, okazuje się, że pani nie kojarzy. Pozwólcie pani, że dokończę tylko jedną rzecz. I chciałabym, abyśmy rzeczywiście posługiwali się prawdą. Doskonale, to a propos, pani poseł, a propos posługiwania się prawdą, pani poseł, to dwie rzeczy. Po pierwsze, nie wiem, czy wie pani, kto to napisał. Znam Jurka od 2002 roku, kiedy zakładał struktury Prawa i Sprawiedliwości w powiecie dzierżoniowskim. To dobry organizator, człowiek punktualny i słowny, od zawsze wrażliwy na krzywdę ludzi, zwłaszcza dzieci. Oddam głos właśnie na niego. 2 lata później, w momencie, kiedy była pani na 70. rocznicy powstania PCK-u, mówiła pani także o nim w samych superlatywach. Nie mogłam odmówić Jurkowi, żeby tu być i dziękować za to, co PCK robi na co dzień. I jeszcze jedna rzecz, już na sam koniec, a propos kłamstw i szerzenia fejków. W 2024 roku, 7 marzec dokładnie, Sąd Okręgowy we Wrocławiu nakazał pani przeprosiny Jacka Sutryka i wpłatę 2000 zł dla PCK i sąd podzielił przy tym opinię pełnomocnika Powoda. To jest po prostu zwykłe kłamstwo. Minięcie się z prawdą w sposób absolutny. Tak sąd uzasadniał ten wyrok. Dziękuję pani pięknie za dzisiejsze spotkanie. Nie. A wie pan, w jakiej sprawie pomylenia nazw ulic. Pozdrawiam TVN, który zawsze kłamie i całą dobę. No, czego nie można powiedzieć o pani, co stwierdził swoim wyrokiem sąd. Pozdrawiam również pani poseł, dziękuję bardzo. Już za chwilę, a propos szerzenia fejków, powiemy nieco więcej. Nie, no te wszystkie osoby przychodziły i drzwi obrotowe je wciągały do góry. Powiem tak. Jarosławie, może czas już odejść. I tutaj nie martw się o walizkę. Nie ma tam tak naprawdę nic cennego. Ani honoru, ani klasy, ani choćby odrobiny rozsądku. Zabierz tylko swojego kota, teczkę z bagażem porażek, które śmierdzą od tej waszej partyjnej ciemnoty. Rozbiłeś, Kaczyński, nasz kraj dosłownie na atomy. Podzieliłeś ludzi na nas i na nich. Także nawet nie pamiętamy już, czym jest normalność. Prawda jest taka, że Kaczyński wprowadził nienawiść do każdego zakamarka życia, do szkół, od szkół po media, nawet kościoła i rząd. To nie polityka, to jest wojna domowa w ubraniu demokracji. Zniszczył instytucje, które miały bronić nas wszystkich. Sądy zrobione na jego modłę. TVP, narzędzie propagandy, szkoły, fabryki manipulacji. Szpitale tam, gdzie człowiek jest ostatni na liście. Zamiast budować przyszłość, zakopałeś ją pod górami kłamstw i hipokryzji. Młodzi ludzie uciekają, bo tu nie ma dla nich miejsca. Zostali tylko ci, którzy piją tą twoją propagandę i karmią się tym twoim syfem. Twoja obsesja, Kaczyński, na punkcie władzy to chore uzależnienie. Ty nie rządzisz, ty tyranizujesz. Nie słuchasz, tylko każesz. Nie masz wizji, masz tylko strach i zemstę.
a reszta ofiary twojej politycznej nekrofilii. Pewnie Kaczyński doskonale pamięta, jak mówił, że Polska jest w ruinie. Ale po 8 latach jego rządów zrobił, żeby tak było. Kaczyński zbudował państwo strachu, pogardy, które dusi nawet tych, którzy jego wspierali. Jest tylko, tak naprawdę pozostał tylko jego smród i skutki jego polityki. Niech Kaczyński zabierze ten swój beton, te swoje fobie, tą chorą sektę, którą zbudował na lęku i nienawiści, bo Polska zasługuje na oddech, a nie na kolejną dekadę paranoi Kaczyńskiego. Po prostu czas na ciszę po tym jego chorym krzyku, bo ta Polska, którą zniszczył, potrzebuje wolności, a nie kolejnych rządów tego psychopaty. Wszystko wskazuje na to, że przyjaciele nasi są w Moskwie, a nieprzyjaciele są w Waszyngtonie. Teraz, moi drodzy, pokuszę się, wszystkie filmy to moja swobodna wypowiedź, ale tutaj pokuszę się o taką inną, swobodną wypowiedź na temat tego szkodnika zwanego prezesem. Czy próbowałeś kiedyś pomyśleć, żałosny histeryku, że twoje miejsce nie jest w Sejmie, lecz w zamkniętym psychiatryku? Bo dobór słów o ludziach na wiatr rzucanych więcej mówi o sądzącym niż o osądzanych. I tak naprawdę nie żal mi ciebie i tych twoich palantów, bo głośno nie przykleja, znaczy inaczej. Powiem to bardziej dosadnie, bo gówno nie przykleja się do brylantów. Polski mi jest żal. I tych ludzi, których tak naprawdę nie szanujesz, na których tak bezustannie, boleśnie, bezczelnie szczujesz. Nie warto już wspominać, że kalasz pamięć brata, a ty, gnidom, byłeś, jesteś i będziesz do końca świata. Władza Polski będzie realizowała polskie interesy. Tego się tak panicznie boją. I te śmiecie, które tu stoją, nie mówię tu oczywiście o tych, którzy nas wspierają. Wszystko to generowanie tej nienawiści. I tak już zmierzając do końca, powiem wam tak, no jest generalnie źle. No, złapałem się na tym, że już tak nie do końca mnie, wkurza mnie, ale nie do końca mnie ruszają te żadne najpodlejsze słowa Kaczyńskiego. No, mogliśmy być kanaliami, możemy być i śmieciami. Takie słowa ten człowiek mały, zakompleksiony, cyniczny wprowadził do publicznej debaty celowo. No ale bezkarność nie tylko rozuchwala, bezkarność lepi nowych wyborców, coraz bardziej radykalnych. Zatem zamiast wyrażać święte oburzenie, tacy drodzy demokraci z mandatem w ręku, mówię tutaj o koalicji, może zabralibyście się za te kreatury. Na przykład poseł, chyba to był poseł PiS, który na sali sejmowej, gdy tam mówiono o Tusku, krzyknął kula w łeb. Nic nie zareagowaliście. Braun od komór gazowych. Nic nie zareagowaliście. Republika szczująca w każdej dosłownie sekundzie. Nie zareagowaliście. No i ostatnie wydarzenie. Neonaziści, biała rasa w Gdyni. Nie zareagowaliście. No, gratulacje.
Na takie zachowania są paragrafy. Jest gleba i dołek. Chyba już podpisaliśmy cyrograf na Polskę gangsterów, takich szczęśliwych, że prowadzą ich silni politycy mówiący prosto i dowalają tak zwanym lewakom od serca. Więc zaraz wskoczy Nawrocki, ideał konfederacki, nie wiem, i się nie będą certolić, nie będzie certolenia się, a my się oburzamy. Na pedałach się znasz? Ja mam na imię Zofia. O widzisz, to się pozmieniało. Powiem tak, to wszystko, te działania Kaczyńskiego, Konfederacji i tych wszystkich innych wynalazków, no wszystko jest takim porównaniem ad Hitlerum. Będzie terror praworządności, ale po pisowsku. I jak PiS dojdzie do władzy, to nie wiem, dla bezpieczeństwa będziemy musieli zapieprzyć, nie wiem, jakąś drożdżówkę w sklepie, by sami schować się w areszcie przed tą wszelką bandyterką lub po prostu wyjechać. I tak już na koniec, odnośnie Kaczyńskiego. Ty zaszczany gnoju, ty niszczycielu kraju, ty szkodniku, bo tak cię widzę, tak cię postrzegam. Powiem tak, mam dom, mam rodzinę, posadziłem drzewo i to nie jedno. Wychowałem, wykształciłem syna i córkę. Jestem dziadkiem, mam wnuczki. Przez ponad 40 lat budowałem Polskę, płacąc podatki, nigdzie nie wyjeżdżając. Zawsze siedziałem w tym kraju bez względu na to, jaki był rząd. Ale teraz patrzę i słucham ciebie i się zastanawiam, kto tak naprawdę z nas jest tutaj śmieciem. Bo uważam, że nie ja. No i tym akcentem zakończę. Mam nadzieję, że nie przegiąłem, ale troszeczkę się też hamowałem, bo mogłem bardziej dosadnie o tym naszczalniku powiedzieć. Dla mnie to jest szkodnik. Jak powiedziałem, ani Hitler ostatnio i Stalin tak o Polakach mówili. Teraz mówi ta gnida. No co wy o tym sądzicie? Czy się ze mną zgadzacie, czy nie? Piszcie, komentujcie. Ja wam już bardzo dziękuję. I co? Jak mnie nie zamkną, to widzimy się przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Żyjemy tu w ciemnogrodu smrodzie. Obudź się w końcu, ciemny narodzie. Cierpliwość nasza ma swe granice niestety. Czas na działanie, nie jakieś bzdety. Panie Donaldzie, pan się nie boi. Połowa Sejmu za panem stoi. Panie premierze, pan się nie boi. Tylko ciemnogród